Chodźcie, zapraszam. Pogadajmy dzisiaj o pieniądzach. Cześć, witam w kolejnym odcinku. Tym razem, tak jak zobaczyliście na wstępie, będzie troszkę o pieniądzach, o tym, jak się rzeczywiście żyje w Japonii, jak to wygląda z mojej perspektywy. No i przede wszystkim, ile zarabiam, tak? Ile pieniędzy jest, ile się wydaje, na co się wydaje i no i oczywiście ile się pracuje w tej Japonii, bo dużo osób pewnie wie, że Japonia to kraj, w którym dość dużo się pracuje. Zapraszam. No więc tak wygląda mój dom. Jak widzicie, nie ma wcale tak dużo. Ale nie muszę też płacić dużo. Tak więc chyba nie jest aż tak źle. Zacznijmy może od takich bardziej może przyjemniejszych rzeczy, czyli od tego, od pracy, tak, od pieniędzy, bo z czegoś trzeba żyć. Jeżeli chodzi o moją pracę, pracuję w restauracji i pracuję 6 razy w tygodniu po około 8, czasem 8,5 godziny. Mamy 8 dni łącznie jakby wolnego w miesiącu, czyli mamy odpoczynek każdą niedzielę i 2 wybrane dni w miesiącu. Jeżeli chodzi o jakby całość tam godzinową, to jak to dobrze policzyłem, wychodzi około tam 176 godzin pracy. Więc ile pieniędzy dostanę za taką pracę? Jakby nie pracujemy godzinowo, mamy jakby, ja przynajmniej mam taką ustawioną stawkę, że dostaję daną wypłatę na koniec miesiąca, nieważne ile tam przepracuję. U mnie jest to 250 tysięcy jenów, tam ściągę, przepraszam, co na nasze jest około 6,5 tysiąca złotego i tyle muszę w miesiąc sobie przeżyć, tak? Skoro wypłata to 250 tysięcy, no to teraz musimy przejść do tego, ile wydaje, tak? Stałe opłaty, przynajmniej dla mnie, mieszkam 30 minut od Shinjuku. U mnie czynsz jest to 51 tysięcy złotych, czy jest jakby 1350 złotych na nasze, w nie dość aż tak fajnym budynku. I mam tutaj około 20 paru metrów, 22, 3. Mam dół i mam jeszcze loft u góry, więc niby jest miejsce, ale nie jest aż tak dobrze, jak myślałem, że to będzie na samym początku. No bo wiadomo, loft, fajna sprawa, tak, jest miejsce sobie wyjść do góry, nie ma problemu, przecież macie miejsce do spania, macie wtedy miejsce do tego, żeby sobie pogarniać rzeczy tutaj na dole. Niemniej jednak w Japonii jest, jak jest zimno, to jest zimno, a jak jest ciepło, to jest ciepło, mówię o górze na lofcie. I nie jest to aż taka idealne rozwiązanie, aczkolwiek jest lepsze to niż nic oczywiście. Niemniej jednak jak jest 40 stopni, to śpię na dole, ponieważ u góry nie idzie po prostu wytrzymać. Jeszcze do tego za te 51 tysięcy jenów to nie jest szczelne, zacznijmy od tego. Wiatr zawieje, to mi się zasłony troszkę ruszą. No cóż, tak też bywa. Jedyną formą docieplania tego wszystkiego, taka, która jest jakby wbudowana, jest to oczywiście klimatyzacja, którą albo grzejemy na ciepło, albo sobie chłodzimy. To teraz skoro grzejemy, no to oczywiście zużywamy rzeczy, jak jest zimno, no to moje jakby wszystkie opłaty tam sięgają 21 tysięcy jenów, czyli jest to jakoś 550 zł miesięcznie. Jeżeli jest ciepło, no to nie grzeję, ani też nie używam klimatyzatora, żeby tutaj sobie schłodzić. No i tak, sąsiadów z góry też słychać. No taki jest dom po prostu. Nic z tym oczywiście nie zrobimy. Jeszcze rzeczy, które muszę zapłacić, to jest mój bilet miesięczny. Tutaj w Japonii jest tak, że możecie sobie jak w Polsce wybrać, jest troszkę podobny system, ale w Japonii jest zrobione tak, że wybieracie z jednej stacji, do której chcecie dojechać, do drugiej stacji, do której chcecie dojechać i tutaj oni wam liczą cenę. Ja za dojazd do mojej pracy płacę 16 tysięcy jenów, co jest to 420 zł. Z czego oni mi oddają oczywiście. To jest tak, że oni mi oddają w wypłacie to dodatkowe 16 tysięcy jenów właśnie na mój dojazd do firmy. To jest chociaż tyle dobrego. I teraz ile wydaję na jedzenie? U mnie w pracy mam tak, że dostaję
jedzenie za darmo. Gotują nam szefowie codziennie, każdy kucharz co codziennie coś tam przygotuje do zjedzenia. Jest to za darmo. Jeżeli tak wszystko sobie obetniemy, to takie rzeczy, które rzeczywiście służy Wam na jedzenie, wszystko co może zapłacić, to w kieszeni zostaje mi 150 tysięcy jenów, co jest około 900 złotych. Czy nawet nie używam połowy mojej wypłaty na to, żeby opłacić wszystko, co potrzebuję opłacić. Bo jakby w normalnym życiu, tak, wyjście sobie gdzieś tam, czasem gdzieś się z kimś pójdzie, coś się tam zje innego oczywiście, zostaje mi około 100 tysięcy jenów, co jest 2600 miesięcznie. Oczywiście czasem jest więcej, czasem jest mniej, jak to różnie w życiu bywa. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Dajcie mi znać, co w ogóle sądzicie odnośnie właśnie systemu wynagrodzeń i tego, jak to wygląda w tej Japonii. W Japonii są porobione takie rzeczy, że dostajecie nieraz dodatki, na przykład dostajecie dodatki do czynszu, zapłacą Wam tam jakąś część. Jest zrobione tak, że w mojej restauracji jest tak, że jak dostajecie do końca, czy na przykład mieszkacie gdzieś blisko, to dostaniecie dodatkowe 50 tysięcy jenów za to, że zostajecie do końca, do zamknięcia restauracji, co nieraz jest na przykład jest pół do pierwszej, załóżmy, tak. Tak samo dostajecie dodatkowe 50 tysięcy jenów jako dodatek do Waszego czynszu, co jest dodatkowe, czyli jak to wszystko zbierzemy, dostajemy 100 tysięcy jenów do naszej wypłaty. Tak więc co sądzicie o formach zatrudnienia w Japonii, o tego pieniędzy, ile się żyje, jak się żyje? Oczywiście jeżeli ktoś żyje bliżej centrum, będzie płacił więcej, jeżeli ktoś mieszka jeszcze dalej, będzie zdecydowanie płacił mniej. Można wtedy nawet wynająć cały dom za śmieszne pieniądze. Także dajcie mi znać proszę o tym, co sądzicie o tym, co właśnie powiedziałem, o tych pieniążkach w Japonii. I podzielcie się swoją opinią, bardzo Was proszę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Przepraszam, że dużo gadania. Mam nadzieję, że było w porządku. Widzimy się w kolejnym. Dziękuję bardzo. Cześć.